Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, mam chwilę już te magazyny energii, także mogę wam pokazać taką przykrą prawdę, o której wam za bardzo sprzedawcy nie powiedzą. Ile takie magazyny energii, falowniki, cała ta reszta, ile to kosztuje rocznie samej energii, jakiej potrzebują, żeby pracować. To będzie takie, tak ogólnie, to nie jest laboratorium, jak ja powtarzam, ale ogólnie w ciągu, no nawet zrobiłem podsumowanie w ciągu roku, ile mnie plus minus kosztuje utrzymanie takiego magazynu energii, ile one wciągają kilowatogodzin. Także słuchajcie, startujemy. Zacznijmy od tego, z czym mamy w ogóle do czynienia. A u mnie jest tak: wysokonapięciowy magazyn energii i niskonapięciowy magazyn energii. Mamy właśnie dwa magazyny, także dwa różne systemy. Zacznijmy od niskonapięciowego, bo to jest wszystko na miejscu. Czyli tak, do niskonapięciowego falownik 24V. Jest falownik. Baterie LiFePO 4 24V, już 15 kWh. Tu jest 6 sztuk baterii, każda to jest 25,6 dokładnie V, 100 Ah, czyli po 2,5 kWh. Słuchajcie, na jedną baterię razem 15 kWh nam to daje. I do tego jeszcze mamy do ładowania, oczywiście falownik ładuje te baterie, ale dodatkowo jeszcze jest regulator MPPT, który też ładuje z dwóch instalacji 2,4 kW na panelach bifacjalnych, kierunek południowo-wschodni, kąt 55 stopni i do MPP trackera jest dwa panele też bifacjalne. No, raczej ten bifacjal tutaj nie działa. Tutaj mamy kierunek południowo-zachodni, kąt 85 stopni. Czyli niskonapięciowy byłby omówiony. Przejdźmy do wysokonapięciowego magazynu energii. Startujemy od falownika hybrydowego Sofara 8 kW. Taki to jegomość. Nawet coś tam produkuje. No i podfalownik główne, co jest podpięte, czyli wysokonapięciowa bateria. Akurat w moim przypadku z auta elektrycznego. Tutaj mamy jedną baterię wysokonapięciową, tylko tutaj właśnie ciężko to w kas zmieścić. Tu jest 16 kWh z Mitsubishi Imiewa, jedna bateryjka. A tutaj mamy drugą, która akurat teraz ta pracuje. Tutaj mamy 40 kWh na modułach z Tesli. Środka wam niestety nie mogę pokazać, ale bardzo fajnie to sobie, słuchajcie, lata. I w przypadku tej baterii potrzebuję jeszcze do jej pracy baterii menadżera, zasilacz buforowy i akumulator 12V, czyli mamy zarządzanie baterią, nie BMS, tylko batery menadżer, żeby pilnował właśnie nam tej baterii. Widzicie, że jest ready, czyli bateria na razie jest gotowa, ale nie jest włączona. BMS-y, wszystko jest tutaj w elektronice w baterii. Dodatkowo, żeby ten batery menadżer mógł pracować, jest potrzebny zasilacz buforowy w tym przypadku. A do zasilacza musi być jeszcze dodatkowa bateria, która w razie zaniku prądu będzie pilnowała, żeby bateria była aktywna, i to jest na 12V i bateria też ma obsługę 12V. Tak to wygląda w wersji takiej DI mojej, a już w tym magazynie wszystko już jest tutaj, bo to jest taki plugin magazyn, czyli podpinamy pod falownik i nic nie interesuje, czyli zasilacz buforowy i cała ta reszta jest w środku, bo ten magazyn zasila swoje że tak powiem, sam się zasila i podtrzymanie swoje systemy zasila sam z siebie, także on może się w pewnym momencie po prostu sam rozładować.
ale to bardzo długo by musiało trwać. Także tutaj mamy temat, słuchajcie, omówiony. No i trzeba czymś to też pogonić. Także do tego mamy dwie instalacje. Solar Tracker jednoosiowy 385 kW. Co ty, gościu, tam łapiesz? I Solar Tracker jednoosiowy 5 kW na panelach bifacjalnych. Także mamy omówione, że tak powiem, z czym to się je i czym to jest zasilane. A więc no, przejdźmy do konkretów. Ja mówię, tutaj nie jest laboratorium, apteka, plus minus liczenie tego wszystkiego, ale rocznie i tak, no mówię, plus 10 minus 10 kWh to już taki błąd statystyczny, że tak powiem, ale jednak no powiem wam, nawet mnie te cyfry troszeczkę nie przeraziły, ale jednak tego troszeczkę się nazbierało. No i dobra, zacznijmy może od Excela nie będzie dzisiaj. Dzisiaj nabazgroliłem na kartce. Ważne są liczby, to jest najważniejsze i później jeszcze coś jak zwykle na spontana spróbuję do tego dopowiedzieć, co mi się w głowie urodzi na bieżąco. Dobrze, zaczynamy. I tak sobie, słuchajcie, tutaj namalowałem z użycia chwilowe moich urządzeń właśnie, które wchodzą w skład magazynów energii, słuchajcie. Czyli tak, mamy Sofara 8 kW, jego zużycie z pracą z magazynem, czyli z zapiętą baterią, on też musi mieć styczniki wtedy zapięte i to więcej po prostu zużywa energii, to jest takie około 80-120 W mniej więcej, no to tak już zasięgnąłem jeszcze kolegów informacji. Daje na równo 100 W na godzinę, czyli słuchajcie, mamy tutaj taki hybrydowy sofarek, 100 W nam pobiera na godzinę, czyli przez 24 godziny 2,4 kWh nam skonsumuje na własną pracę tak naprawdę. Magazyn energii high voltage, czyli wysokonapięciowy. Jeden magazyn energii i drugi magazyn energii, tak jak mówię, to jest układ z aut elektrycznych i tutaj są styczniki, które muszą po prostu być zapięte, żeby ta bateria działała i one pobierają po prostu prąd. O, licznik na mnie tam pika. I to jest średnio pobór właśnie 40 W, czyli taka praca z magazynu, to jest te 40 W, co nam daje, no już tak w zaokrągleniu mówię, już ja liczę to na niekorzyść moją jeszcze bardziej, nie? 1 kWh, tutaj mamy 1 kWh na dobę. Falownik, tutaj 24V, w tym przypadku Daxtron 3,6 kW. Też oczywiście musi na swoją pracę pobierać energię. I tu jest też średnio 35-45, także wziąłem takie 40 W. Dalej macie 1 kWh na dobę. Magazyn energii złożony właśnie z takich baterii nie pobiera na swoją pracę nic, bo to jest tylko bateria i nic więcej. Ona albo przyjmuje prąd, albo oddaje prąd. Może są tam jakieś delikatne jeszcze, że tam to balansowanie, niebalansowanie, inne rzeczy, ale to już chyba takie bardziej znikome tematy. To już by ktoś mądrzejszy musiał policzyć, ale no mówię, to nie jest laboratorium, tylko tak właśnie liczymy pi razy drzwi, ale jednak jakiś wynik, prawda? Czyli mamy tutaj, słuchajcie, 4,4, no mówię, razy 24 godziny, cały ten wynik. To mamy, przepraszam, źle, co ja mówię. To jest, niedobrze mówię, tak, przez dobę 4,4 kWh wciągają mi te wszystkie magazyny, falowniki, cała reszta na swoją pracę. Także widzicie, na 30 dni, jakby tak policzył, to nam wciąga już 132 kWh na miesiąc. A wziąć rok, czyli te 4,4 kWh razy 365 dni, to się, zobaczcie ile robi. To się robi 1600 kWh. No, 1600 kWh, żeby tylko to wszystko utrzymać i żeby to pracowało.
Nie liczymy już tutaj w tym jeszcze strat poprzez ładowanie magazynu, rozładowanie magazynu, bo to są kolejne straty. Przy niskonapięciowym straty są większe, bo tutaj jest 24, 12, no nie mówię, no to nie bierzmy pod uwagę magazynów energii na 12 V, bo to nie, to jest porażka, ja mówię od razu. Szkoda się w ogóle w to bawić, chyba że sobie tam jakieś żaróweczki LEDowe podłączyć. 24, 48 najlepiej, bo tu jednak no, już ta najmniejsza strata jest przy tym niskim voltażu, no są już tam 90V, ale ja mówię o tych najbardziej popularnych, czyli mówię te 48V. Też jest strata, żeby naładować baterię, rozładować baterię dodatkowa, czyli jeszcze sobie można do tego doliczyć, a wysokonapięciowe tu jest mniejsza strata. I im wyższe wysokonapięciowe, tym lepiej, bo na przykład ta Tesla, co koło mnie stoi, 40 kWh bateria, ale tutaj nominał jest 220 V. Trojaczek za mną co jest? 16 kWh, ale to jest w innej technologii i tutaj jest 326 nominalnie voltów. Nie podchodzi jeszcze wyżej, także widzicie, już z wyższego voltażu lecę na te 230. Tutaj tak jest no mniej więcej porówno, także no te straty są mniejsze. Niskonapięciowe generuje niestety większe straty. I teraz ktoś powie, gdzie tu sens, gdzie logika? 1600 kWh to ja sobie kupię w energetyce i będę miał, nie? Bo to też dzisiaj kupę pieniędzy kosztuje. No po złotówce policzcie, to macie 1600 zł, żeby magazyny utrzymać, prawda? Ale to nie jest tak do końca, prawda? Bo, znaczy prawda. No chyba prawda, nie? Bo według mnie koszt przez nas, znaczy my, nasz, jakby to powiedzieć, żeby nie ten, my dopłacamy, że tak powiem, może 10%, żeby utrzymać te magazyny energii. Ja mówię to jest tak z głowy, ale tak mi się wydaje, że najprościej, zaraz wam troszeczkę to przybliżę, a 90% utrzymania to jednak z paneli idzie, z fotowoltaiki i nic nas to wtedy nie kosztuje, bo nam się to bilansuje w roku, w ciągu roku może powiem tak. I tak, przedstawię to może najpierw na temacie niskonapięciowego magazynu energii. Pokażę wam po prostu ile ten magazyn ile pobrałem z niego energii, nie wyprodukował, tylko ile pobrałem z niego energii, bo reszta to są straty, nie straty i taty. Ile pobrałem z niego energii, a ile musiałem do niego wsadzić energii z sieci. Niskonapięciowy magazyn energii u mnie w okresie zimowym, czyli tu będziemy się opierać nad grudniem i styczniem, akurat mam pełne dane. No stycznia jeszcze nie do końca, bo dzisiaj 26. Będziemy się na tych 2 miesiącach najbardziej takich bezsłonecznych opierać. Ile właśnie z niego pobrałem, a ile musiałem wsadzić do niego energii, żeby utrzymać go tak naprawdę. To niskonapięciowy służył mnie jako oświetlenie całego domu, obsługuje praktycznie i tam jeszcze takie odkurzacze i inne pierdoły, co tam się te gniazdka dopina i on jest buforem na ten okres, nawet ciepłej wody użytkowej, pompa ciepła nie jest podpięta, bo w razie jakby nie było energii, to 3 dni, 4 dni będę miał oświetlenie z tego magazynu bez problemu, a może inne rzeczy też do niego podłączę. Może tak powiem. I słuchajcie, tutaj tak prościej się chyba nie da tego pokazać. Czyli mamy tak, niskonapięciowy, wchodzimy sobie, jak już nas puści, miesiąc. I zobaczcie, tutaj mamy miesiąc, momencik, już tak. W grudniu wyciągnąłem z niskonapięciowego magazynu energii 100 kWh, to już tak nie rozdrabniajmy się. W styczniu wyciągnąłem z niego 70 kWh. A teraz zobaczmy, ile musiałem wsadzić do tego magazynu z sieci. I zobaczcie, w grudniu z sieci poszło do tego magazynu 34 kWh, a wyciągnąłem 100, czyli reszta poszła z paneli i obsługa, cała reszta, straty, wszystko było obsłużone z paneli. A na styczeń mamy, a w styczniu na razie jest pobrane 13,5 kWh. Czyli jednak straty, inne rzeczy, instalacja w kierunku południowo-wschodnim,
a nie trzeba było dokładać, a jeszcze udało się wyciągnąć i magazyn cały czas sobie pracuje. Mogę Wam nawet w tym momencie pokazać. Jak widzicie, pobór jest około 90 W, 230 W leci z paneli, a tutaj coś nam pokazuje. Oto wpiąłem tutaj multimetr, tylko muszę momencik, bo mi się już wyłączył, dlatego na mnie piszczał. Damy na DC, wyzerujemy i będziemy mieć dokładny pomiar, co się dzieje. I jeszcze pchamy w baterię 2 ampery. W tym momencie, jeśli pobór bym miał około 150 W, już zacznę pobierać z baterii, bo jednak przetwarzanie, własna praca, całą resztę. Ale zobaczcie, nawet przy takiej słabej pogodzie jak dzisiaj, a wejdziemy, no coś tam się akurat przebiło, ale tak w miarę jest. Można nie naładować. Ja nie mówię o ładowaniu magazynu, ale samo podtrzymanie go, żeby to było i na jego własną pracę. Dni są krótkie, ale jednak daje to radę. O, właśnie pokażę. To tutaj właśnie tylko musimy wejść w gridka. A nie, inaczej. Wróć z on grida. O. Tutaj tylko wejdziemy w dni, słuchajcie. Wchodzimy w dni i ostatnie 30 dni. O, tu jest to, co pobieram z sieci. Zobaczcie, był jakiś epizod. Ja tu chyba ładowałem wtedy magazyn, także kilka dni już musiał się doładować albo inne rzeczy. A tak ja z sieci praktycznie nic nie pobieram. A z magazynu, słuchajcie, pobieram na bieżąco. Średnio około 2 kWh na dobę, 2-3, a idzie cały czas. Cały czas ciągnę, czyli te 15 kWh to by mi się chwila, moment skończyło, ale tu co dzień po troszkę zawsze tej energii, słuchajcie, dobije. I tak samo jest w przypadku wysokonapięciowego, który generuje większe koszty utrzymania, może tak powiem, większe koszty jego utrzymania. Słuchajcie, tutaj Wam pokażę na przykładzie właśnie wysokonapięciowego, czyli wchodzimy sobie po prostu w instalację i myszka mi się, no obudź się. Oj, to nas interesuje. Jedna produkcja, Wam tylko produkcję wyodrębnimy. Zobaczcie, w każdy dzień to jest styczeń, widzicie? W każdy dzień coś tam się podziało. Zjedźmy sobie tutaj na takie najbardziej kiepskie dni. Momencie, które mamy tak najbardziej kiepskie. O, tu jest taki kiepściutki strasznie. O, tu jest, zobaczcie. 1,27 kWh produkcja. I już jest jakaś produkcja. 254 kWh produkcji już w miesiącu styczniu, nie? Wszystkie magazyny potrzebują średnio 130 kWh na miesiąc, żeby utrzymać. Także udało się utrzymać ten magazyn, jeden i drugi, nie dokładając do niego, prawda? A cofnijmy się do grudnia. Momencik. Pyk. Mamy grudzień. I w grudniu, słuchajcie, w grudniu było 311 kWh. Także też udało się pokryć zużycie obu magazynów, no bo ten magazyn generuje swoje, prawda? A ten generuje swoje koszty. Także no, co Wam mogę powiedzieć? 1600 kWh rocznie. Plus, minus, naprawdę, orientacyjnie. Ktoś powie, ale ja jestem w starym prosumencie i ja to mam daleko gdzieś i w ogóle. Ja też jestem w starym prosumencie. Tylko jak długo? Bo coraz więcej głosów się pojawia, że no, chcą tego prosumenta obalić, na nowe zasady wszystkich przewalić. Oni tam wykombinują, nie bójcie się. Wykombinują, jak to zrobić, żeby to tak zrobić, żeby było dla nich dobrze, nie dla nas. I wtedy, no, na nowych zasadach już nie jest tak kolorowo, co
Sławek z paneli fotowoltaicznych pokazuje różne faktury, co mi pokazują koledzy, co mają magazyn energii, jak to wtedy działa w tym nowym systemie i z magazynem w miarę to jakoś lata. Ja też już od grudnia tak naprawdę już lecimy statystykę, ale ten rok będzie oparty na magazynie energii i mnie będzie cały czas interesowało, ile ja pobrałem z sieci. Nie tylko to będzie interesowało. Nieważne, ile zużyłem. Znaczy, to też jest ważne, ile zużyłem. No ja zużycia, cały dom praktycznie na prądzie, oprócz gotowania, bo mam gaz ziemny, a tak wszystko jest na prądzie, na pompach ciepła. No i ogólnie około 8-9 tysięcy kWh zużywam prądu rocznie. Powiem wam, dużo, mało. Jeden zużywa tyle, drugi zużywa tyle. Ale jednak już wiedząc ze swojego doświadczenia, ja potrzebuję na normalną pracę, żeby to jako tako chodziło, 30 kWh magazynu energii. No i czy ten magazyn będzie miał w moim przypadku 100 kWh, czy on będzie miał 10 kWh? Mówię o wysokonapięciowym magazynie energii. On dalej będzie generował ten sam koszt jego utrzymania, bo stycznik jest dalej ten sam i dalej te 40 W pobiera. Tu się tylko zwiększa, zmniejsza pojemność magazynu. Może coś tam więcej, ale to takie promile, że tak powiem. Także jak się dopierdzieli więcej paneli, jak tutaj ja tak mówię, nie? Bo u mnie jeszcze cała stodoła jest, cała elewacja ma być w panelach. Przyjdzie czas, będzie przyszłość, będą plany, będą porządki. No to zobaczymy. Ale nie wiem, czy nie odbiegłem od tematu. Słuchajcie, bo już tak, chyba wszystko omówiłem, mi się wydaje. Chyba wszystko omówiłem, pokazałem, jak to wygląda naprawdę, ile to zużywa, także co tu będę przyciągał i tak już, jak zwykle, film wyszedł duży, ale jest dobrze. Jeszcze z tematu takiego na sam koniec i wrzucę na koniec jeszcze, bo pasuje. Zapraszam Was na targi NX do Kielc 7-8, tak? 7-8 lutego, także już tak z tego co wiem, to już w ogóle będzie będziemy i na scenie, i sala jest wynajęta, i normalnie szmery, bajery, nie wiadomo co, także już taki full profesjonal. Ja tam trochę do tego nie pasuję, full profesjonala, ale może sobie dam radę, może się między tymi wielkimi youtuberami jakoś nie zgubię, a jak nie dam radę, to się tam w kącie schowam, nie? I z wami sobie pogadam na spokojnie, także mam nadzieję, że wam przybliżyłem temat. Raczej tak. Jakby co, pytajcie w komentarzach, co dzieje, jak i dlaczego. No i tyle, słuchajcie. Ja was pozdrawiam serdecznie. Słoneczka, żeby już zaczęło coraz więcej się tego słoneczka pojawiać. Energii pozytywnej, bo brakuje tego słońca nawet mi. A ja wam już chyba z tydzień go nie widziałem, już taki chodzę z kąta w kąt. Pasowałoby doładować energii. No i tyle, słuchajcie. Na koniec zapraszam was jeszcze na NX-a. Wrzucę wam tutaj materiał, który stworzył Waldek. Bardzo fajny materiał, także ja was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Mam nadzieję, że i wy nie możecie się doczekać już na targi NX w Kielcach. Strefa youtubera już niedługo was tam wszystkich powita. Zapraszam serdecznie, a kto zaprasza i co się będzie działo, to w tym materiale. Zapraszam! Bądźmy razem 7-8 luty. - 300 wystawców w 7 halach. Bądź z nami w strefie youtubera. Razem możemy więcej. Zapraszam na ciekawe rozmowy w strefie youtubera. Zapraszam fanów elektromobilności. Spotkajmy się na NX-ie. Michał zapraszał fanów elektromobilności. Chętnie zajmę się jego baterią. Opowiem wam, jak skomunikować się z takimi bateriami. Już nie mogę się doczekać spotkania z wami. O magazynach mogę rozmawiać bez przerwy. Będziemy oczywiście mówić o magazynowaniu energii, bo to przyszłość.
Domy sterowane przez telefon? Nic prostszego. Porozmawiamy, jak te wszystkie zabawki OZE połączyć w jedną logiczną całość. A więc 7-8 luty 2024. Musisz tam być. Zapraszamy. Strefa YouTubera.